Dziś będzie krótko i na temat. Oto moim zdaniem 10 najlepszych smartfonów 2024 roku. Będę dziś omawiać zarówno te nowe, jak i nieco starsze modele z różnych półek cenowych. Także jest to totalnie moje subiektywne zestawienie. Zaciekawieni? No to oglądajcie. W dzisiejszym, nie boję się tego słowa użyć, przewrotnym zestawieniu opowiem Tobie o moim zdaniem najlepszych i najbardziej opłacalnych smartfonach, które możesz w tym momencie jeszcze zakupić. Nie będę mówić o samych topowych modelach kosztujących krocie, choć takie też na pewno będą się tutaj przewijać, ale możesz spodziewać się też tych nieco tańszych telefonów, nie takich totalnie budżetowych za 500, bo one absolutnie do rankingu najlepszych smartfonów się nie nadają, ale takich nieco powyżej 1000 zł jak najbardziej możesz się spodziewać. A poza tym nie można zapominać, że regularnie aktualizowany i po prostu najlepszy ranking smartfonów w polskim internecie znajdziesz na naszej stronie technostrefa.com. Link jest w opisie i naprawdę warto tam zajrzeć, niezależnie kiedy oglądasz ten film. No to co? Zaczynamy? Miejsce 10. iPhone 15. Ten telefon to zdecydowanie najlepszy iPhone ostatnich lat. Nie tylko zaliczył ogromny upgrade na plus w stosunku do swojego poprzednika, chociaż 14, umówmy się, nie ustawiła poprzeczki zbyt wysoko, no to zwyczajnie jest to telefon przełomowy w ofercie Apple'a. Zaokrąglone krawędzie, matowe wykończenie, bardzo dobry aparat główny, no i port do ładowania USB-C, a wszystko to w rozsądnej cenie, jak na Apple'a. I to jest właśnie to, co w tym modelu jest najbardziej przełomowego. Ten telefon sprawił, że Apple'a mogą się bać nawet producenci androidowych telefonów ze średniej półki. No a teraz pytanie, dlaczego iPhone 15, a nie iPhone 16? Zdecydowanie nie opłaca się, moim zdaniem, dopłacać kilkuset złotych w zamian za rok dłuższego wsparcia, trochę mocniejszy procesor, czy wsadzony na siłę fizyczny spust migawki, który wszystkich po prostu irytuje. I jeśli iPhone 15 Pro byłby nadal dostępny w oficjalnej sprzedaży, to też trafiłby do dzisiejszego zestawienia, ale jako że nie można go już kupić na stronie Apple'a, no to jeśli szukacie nowego iPhone'a Pro, zostaje Wam model 16 Pro, chociaż używaną 15 Pro również warto rozważyć. Miejsce 9. Samsung Galaxy S24 Ultra. To po prostu topowy telefon pod każdym względem, choć w tym roku doczekaliśmy się u niego kilku konkretnych zmian, a w zasadzie w modelu Ultra. Samsung poszedł w ślady Apple'a i postawił na tytanową ramkę, co trochę odchudziło go i dzięki temu jest lżejszy, a jak na taką kobyłę każdy gram ma znaczenie. Koreańczycy pokazali też nowość w postaci powłoki na ekranie, która niweluje refleksy i faktycznie spisuje się to doskonale. Jeśli spojrzymy na zewnątrz na ekran iPhone'a i Samsunga 1 do 1 obok siebie, to widać, że na Samsungu tych refleksów praktycznie nie ma. Taka powłoka powinna być moim zdaniem standardem w całej branży. Oczywiście wydajność, aparaty i system to totalna topka. Jednak jest w nim jeszcze coś wyjątkowego, a dokładniej chodzi o szereg funkcji AI. Tłumaczenie rozmów na żywo, transkrypcja nagrań z dyktafonu czy możliwość generowania tekstu robią wrażenie. Jednak największe brawa należą się Samsungowi za to, że nie zapomniał w tym wszystkim o wsparciu dla języka polskiego czy w ogóle dla naszego kraju, czego nie można powiedzieć o niektórych innych producentach, żeby nie powiedzieć, że z nadgryzionym jabłkiem w logo. Miejsce 8. Poco F6. Miałem okazję być na premierze tego smartfona w Dubaju i muszę przyznać, że już wtedy szczęka kilku osobom mocno opadła. Procesor z górnej półki w smartfonie ze średniej półki? To chyba było największe zaskoczenie i największe niedowierzanie. Poco F6, który kosztuje około 2500 zł, na pokładzie ma Snapdragona 8S generacji 3, czyli jeden z najmocniejszych mobilnych układów na rynku. Naprawdę ciężko jest znaleźć smartfon za podobne pieniądze, który może go przebić wydajnością, co czyni F6 bardzo dobrym wyborem dla mobilnych graczy. Ale to też nie jest tak, że jest to telefon tylko dla graczy. Reszta telefonu jest również niczego sobie. Dobry ekran, szybkie ładowanie, odpowiednio długie wsparcie i główny aparat, który potrafi zrobić ładne zdjęcie. Takie smartfony są zdecydowanie potrzebne na rynku, dlatego Poco F6 ma zasłużoną 8. pozycję. Pamiętaj, że linki do wszystkich omawianych dzisiaj smartfonów są w opisie pod tym filmem, a także w przypiętym komentarzu i tam znajdziesz aktualną cenę. Miejsce 7. Realme 12 Pro Plus.
Trzykrotny zoom optyczny w smartfonie za mniej niż 2000 zł. Jeszcze kilka lat temu powiedzielibyście, że jestem szaleńcem i że to absolutnie nierealne. Otóż Realme 12 Pro Plus to jeden z najtańszych, o ile nie najtańszy smartfon z kompletnym aparatem, z kompletnym zestawem aparatów, który może czynić cuda. Dosłownie, oczywiście jak na swoją cenę. Nie tylko ma niezły obiektyw ultra szeroki, doskonały obiektyw główny, ale też bardzo solidny teleobiektyw oferujący trzykrotne zbliżenie optyczne, które idealnie nadaje się do portretów albo do fotografii obiektów, które są od Ciebie oddalone. Oczywiście w tej cenie trzeba liczyć się z pewnymi kompromisami. Nie będą to zdjęcia takie jak z flagowego iPhone'a czy Samsunga. Z kolei procesor w tym telefonie nie jest pierwszej nowości, a ekran nie jest najjaśniejszy. Jednak doceniam to, że jest to jeden z nielicznych smartfonów skierowany do fanów mobilnej fotografii, który jednocześnie nie kosztuje fortuny i można za mniej niż 2000 zł go nabyć. Zdecydowanie zasłużone miejsce 7. Miejsce 6. Nothing Phone 2a. To jeden z najciekawszych telefonów, które kosztują niewiele ponad 1000 zł. Nothing nie pokazał w tym roku co prawda flagowca, ale swoją premierę miał przystępny cenowo model. Nomenklaturę co prawda ukradli od Google'a, ale możemy im to wybaczyć. Nie dość, że wyróżnia się ten telefon na tle konkurencji swoim przeźroczystym designem, ma programowalne diody LED na pleckach, to jeszcze oferuje bardzo przyzwoitą specyfikację i jednocześnie kosztuje mniej od odpowiedników konkurencji. Nie jest to telefon tylko dla osób, które chcą się wyróżnić, bo to naprawdę niezła propozycja w swoim budżecie pod każdym względem. Niemniej jednak to właśnie wygląd zewnętrzny, jak i samo oprogramowanie tego urządzenia może odstraszyć niektórych klientów. Ale hej, do odważnych świat należy, prawda? A jak wiesz, w świecie YouTube'owym liczą się suby, lajki i komentarze, więc jeśli masz ochotę docenić moją pracę, będę wdzięczny za łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. Możesz napisać, co sądzisz o dzisiejszym zestawieniu. No i także nie zapomnij o subskrypcji na kanale Technostrefa, aby nie przegapić nadchodzących odcinków. Jak mawiał klasyk, życie to nie bajka, dałeś mi suba, to daj mi lajka. Miejsce 5. Motorola E40 Neo. W rankingu najlepszych smartfonów 2024 roku wcale nie muszą znajdować się telefony zaprezentowane w tym samym roku. I tak właśnie jest w przypadku absolutnego hitu 2024 roku, który premierę miał w 2023 roku, a zatem Motorola E40 Neo. Ten smartfon to właściwie odpowiednik Nothing Phone'a 2a, z tym, że minimalnie tańszy i ze znacznie bardziej normalnym wzornictwem oraz w jednej z najczystszych form Androida, jakie są dostępne, oprócz oczywiście smartfonów Google'a. Oferuje przyzwoite aparaty, niezły procesor oraz niczego sobie ekran OLED, no i kilka ciekawych funkcji od Motorola, które są tylko i wyłącznie ekskluzywne dla smartfonów tego producenta. Co więcej, jest to jeden z bardziej poręcznych smartfonów w okolicach 1000 zł. Większość telefonów za takie pieniądze jest naprawdę ogromna, a w przypadku 40 Neo przekątna ekranu wynosi 6,55 cala. Wszystkie krawędzie są zaokrąglone, z kolei ramki wokół ekranu naprawdę cienkie, co czyni ten telefon ogólnie gabarytowo naprawdę kompaktowym, jak na dzisiejsze czasy, tak by trzeba powiedzieć. Docenić też muszę brak fałszywych obiektywów, co niestety u innych producentów stosowane jest nagminnie. Motorola E40 Neo nie udaje droższego modelu na siłę, a w dzisiejszych czasach to przecież jest jakaś plaga. Także Motorola E40 Neo, ale smartfon na piątkę. E50 Neo też jest, ale E40 Neo ma lepszy stosunek jakości do ceny. Miejsce 4. Infinix Note 40 Pro. Każdy, kto choć trochę śledzi mobilny rynek, wie, że w filozofii marki Infinix zaszyta jest następująca myśl: zrobić jak najlepszy smartfon za jak najmniejsze, jak najniższe pieniądze. Ale Note 40 Pro wyróżnia się nie tym, jak wygląda, nie tym, co oferuje, tylko tym, w jak prawdziwie rarytasowym zestawie, jak na dzisiejsze standardy, jest sprzedawany. Otóż w pudełku oprócz samego smartfona są jeszcze, uwaga, przewodowe słuchawki, szkło hartowane, ładowarka,
z przewodem oczywiście kompatybilnym i etui Mag Case, które kompatybilne jest z magnetycznymi akcesoriami zarówno tymi od Infinixa, jak i tymi dedykowanymi firmie Apple, czyli tymi, które pasują do iPhone'a. A do tego wszystkiego jest wisienka na torcie, czyli ładowarka indukcyjna z magnesami, oczywiście dodawana do tego telefonu za 1 złotówkę. Absolutnie jestem pod wrażeniem i podoba mi się to przeciwstawne podejście, kiedy wszyscy zabierają każde możliwe akcesorium, do którego się przyzwyczailiśmy na przestrzeni lat, tak jak Samsung i tak jak Apple ostatnio przestało dołączać nawet naklejki do iPhone'ów, to Infinix daje jeszcze więcej, daje absolutnie maksymalnie tyle, ile się dało. Prosty, ale zarazem skuteczny sposób na wyróżnienie się i za to należą się absolutne brawa. Poza tym Note 40 Pro to naprawdę przyzwoity smartfon, ale to chyba zupełnie logiczne, biorąc pod uwagę, że w moim zestawieniu trafił na 4. miejsce. Miejsce 3. Google Pixel 8a. Tanecznym krokiem wkraczamy na podium i jeśli myślisz, że znajdziesz tu flagowca, no cóż, muszę Cię zawieść, bowiem czas najpierw przynajmniej na reprezentanta średniej półki. Google Pixel 8a to chyba jeden z najbardziej zbilansowanych smartfonów 2024 roku. Mam wrażenie, że nieważne kto by go kupił, to byłby w dużej mierze zadowolony. Na potwierdzenie tej tezy dam tutaj fakt, że przetestował go Kuba, który jest wieloletnim użytkownikiem iPhone'ów, a Pixel 8a naprawdę przypadł mu do gustu. Mam nadzieję, że nie tylko dlatego, że jego iPhone miał zbity ekran. Daj znać, Kuba. Pixela używałem kilka miesięcy i naprawdę nie mogę powiedzieć złego słowa. Dobrze leżał w dłoni, bateria wytrzymywała cały dzień, a przesiadka na nowy system była zaskakująco łatwa i tak mój iPhone jest dalej rozbity. Ale czego po Pixelu 8a można się spodziewać? Odpowiedniej wydajności, sensownego aparatu, czy upragnionego przez wielu klientów płynnego ekranu 120 Hz. Android dopieszczony jest tutaj przez samych twórców, czyli przez Google'a, ma aż 7 lat wsparcia i sam telefon jest bardzo, ale to bardzo poręczny. Za około 2000 zł trudno szukać czegoś lepszego, więc 3. miejsce należy się tutaj bez dwóch zdań. Miejsce drugie Samsung Galaxy S23. Ale co na drugim miejscu tego zestawienia robi prawie 2-letni smartfon? Ja już odpowiadam. Furorę. Od co? Nowego, zupełnie nowego, nie żadnego refabrykowanego Samsunga Galaxy S23 prosto z półki sklepowej można dorwać za około 2,5 klocka. Ciężko stwierdzić, czy to wina, czy też zasługa Koreańczyków, że lepiej sprzedaje im się starszy niż nowszy flagowiec, no ale ważne, że dla klientów jest to dobra sytuacja. Pomimo takiego stażu, prawie 2-letniego stażu na rynku, ten smartfon dalej jest bardzo aktualny i w tej cenie po prostu nie ma sobie równych. Zresztą niejednokrotnie mówiłem Wam, że często warto jest poczekać na flagowca, który po jakimś czasie przecież stanieje. No ale on był tym flagowcem, więc był najlepszy w danym roku. No dobrze, ma jeden minus. Dla niektórych użytkowników może być to spory minus. Jest to niewielka bateria. Niewielka ze względu na gabaryty tego smartfona. Ma małą pojemność, no i telefon działa dość krótko na baterii, jeśli chodzi o intensywne użytkowanie, ale jeśli ktoś nie spędza wielu godzin dziennie przed ekranem smartfona, a szuka po prostu poręcznego, wydajnego, robiącego niezłe zdjęcia, niezawodnego smartfona, to ciężko jest S23 tutaj nie polecić. Ten model naprawdę dobrze się zestarzał, co jest przede wszystkim zasługą topowego jak na tamten rok procesora Qualcomma, którego Samsung zdecydował się umieścić, no i wyjątkowo Snapdragon zawitał do serii S23 do modelu nie Ultra. Drugą kwestią jest też to, że Samsung cały czas wspiera S23 aktualizacjami, bo bez tego też na pewno nie byłoby tak dobrze. Jednak radzę się pospieszyć, bo już niedługo premiera serii Galaxy S25, więc S23 może zniknąć ze sklepów już na zawsze. Jesteście gotowi? Proszę o drumroll. Miejsce pierwsze Google Pixel 9 Pro. I tak jak w zestawieniu były 2 iPhony, 2 Samsungi, to będą też 2 Google Pixele. W ogóle nie mogę tak palca wyprostować tego serdecznego. Wy tak możecie? Bo ja... A, boli. Jest, brawo, brawa, słyszę te brawa tutaj bijące. Google górą, naprawdę chapeau bas. To jest bardzo dobry model. Ja wiem, że ta pozycja dla wielu osób może być szokująca. I nie może się to odbyć bez wyjaśnień, także właśnie do nich przechodzę. Nie twierdzę absolutnie,
że jest to pod każdym względem najlepszy smartfon na rynku, jaki aktualnie można kupić. Ale uważam, że w moim rankingu po prostu nie było innego kandydata na pierwszą pozycję. Na pewno nie jest to iPhone 16 ani iPhone 16 Pro. Te modele są w mojej ocenie w tym roku dość nieudane. Więc wybór mógł paść pomiędzy Galaxy S24 Ultra a Google Pixel 9 Pro. Ewentualnie Realme GT7 Pro. Albo Oppo Find X8. Także na pewno w tym miejscu muszę wspomnieć zarówno o Realme GT7 Pro, jak i o Oppo Find X8. Dlatego, że są to smartfony z również przełomowymi rzeczami, jak na przykład z procesorem Snapdragon 8 Elite, który bije na głowę iPhone'owy procesor. Mówię tutaj o Realme GT7. Na uwagę zasługuje też nowa technologia baterii, a w zasadzie nowa technologia anody, która znajduje się w baterii, mianowicie anoda krzemowa zastosowana właśnie w tych dwóch urządzeniach, która sprawiła, że telefony mogą być cieńsze, mogą mieć de facto mniejsze baterie, ale jednocześnie oferując wyższą pojemność. Więc te dwa telefony na pewno trzeba o nich wspomnieć, ale jeśli chodzi o kandydata na pierwszą pozycję, o telefon kompletny pod praktycznie każdym względem, może nie najlepszy, ale kompletny, to nie było innego modelu do wyboru, przynajmniej moim zdaniem, niż Google Pixel 9 Pro. Ten model trafił na szczyt mojej tabeli, ponieważ uważam, że jest wyjątkowo przemyślany, rozsądnie wyceniony, no i przede wszystkim zaliczył ogromny progres w stosunku do swojego poprzednika i jednocześnie uzupełnił gigantyczną lukę na rynku smartfonów z Androidem. Niestety Samsung totalnie jest leniwy, jest tłustym kotem i raz, że nie zrobił zbyt dużego postępu z S24 Ultra, a dwa, nie wypuścił S24 Ultra w wersji mini, który byłoby zdecydowanie konkurentem dla iPhone'a 16 Pro. Dlatego jedynym konkurentem dla iPhone'a 16 Pro jest właśnie Google Pixel 9 Pro. A to, że wygląda on wprost jak iPhone, no cóż, ten fakt po prostu przemilczę. Ale tak jak mówiłem, to nie jest najlepszy pod każdym względem telefon 2024 roku. Podstawowym zarzutem kierowanym wobec Pixela 9 Pro jest jego wydajność. Pomimo, że jest to flagowiec, to niestety nie oferuje topowej wydajności, tak jak konkurencyjne modele, na przykład ze Snapdragonem 8 Elite. Google wykorzystuje swoje procesory, swoje autorskie rozwiązania, które jeszcze nie mogą bić się o najwyższe wyniki w benchmarkach. Jednak wcale nie czuć tego podczas codziennego użytkowania. System i aplikacje działają płynnie i jedynie w rozbudowanych grach można zauważyć, że Pixel 9 Pro odstaje od topowych modeli konkurencji. Ale nie oszukujmy się, większość klientów to nie są hardkorowi gracze, więc moim zdaniem te małe braki w wydajności po prostu nie mają większego znaczenia w ogólnym rozrachunku. Za to jakość zdjęć stoi tutaj na wysokim poziomie. Telefon ma nawet peryskopowy teleobiektyw z 5-krotnym przybliżeniem optycznym, dokładnie tak jak w iPhone'ie 16 Pro. To jest zresztą pierwszy model iPhone'a, który ma właśnie takie zbliżenie optyczne duże, więc Google raczej od nich tego nie skopiowało, biorąc pod uwagę to, że smartfony miały premierę w bardzo podobnym okresie. Do tego dokładamy system, czyli czysty Android spod pióra czy spod pazura Google'a z ekskluzywnymi funkcjami od Google'a, z Gemini AI, którego nie ma w iPhone'ach, no i z aż 7 latami wsparcia, czyli kupujecie ten telefon teraz i możecie go używać 7 lat. Wiadomo, że nikt nie będzie 7 lat go używał, ale teoretycznie jest to możliwe. Też przydałoby się pewnie gdzieś tam baterię wymienić po 3-4 latach. Do tego dochodzi bardzo dobre wykonanie, no i ładowanie, które może nie jest super szybkie, ale jest wystarczająco szybkie. A wszystko to w rozmiarze no na pewno nie kompaktowym, ale jeszcze znośnym, czyli takim samym jak iPhony, małe iPhony, przekątne ekranów Pixelu to 6,3 cala. Reasumując, takiego smartfona zdecydowanie brakowało w świecie smartfonów z Androidem. No, nie oszukujmy się, jest to po prostu iPhone z Androidem, wypisz, wymaluj, jakiego sobie kiedyś parę lat temu wymarzyłem. Ale fakty są takie, że do tej pory nikt poza Apple nie miał w ofercie flagowca, który oferowałby praktycznie wszystko i jednocześnie nie był wielkości S24 Ultra. Kto taki wielki telefon chce? Ja nie! I to właśnie ze względu na wypełnienie tej luki Pixel 9 Pro zyskał w moich oczach bardzo dużo i wygrywa ranking najlepszych smartfonów 2024 roku według Technostrefy. Napisz w komentarzu, jakie byłoby Twoje zestawienie najlepszych telefonów tego roku oraz co sądzisz o moim rankingu. Może o jakimś ciekawym modelu po prostu zapomniałem. Czekam na Twoją opinię. Do zobaczenia
zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, pa pa!